Cześć i witajcie w kolejnym odcinku na kanale EV Mobilni. Dziś nietypowy odcinek i nietypowy samochód, który będę testował, ponieważ jest to elektryczny pick-up KGM Musto prosto z Korei Południowej. What? Dzisiejszy odcinek będzie bazował na tym samym, którym bazował poprzednio, czyli jestem na stacji ładowania, ładuję auto do 80%, jadę nim w trasę, w to samo miejsce, w którym jechałem w poprzednim odcinku, czyli do Eikedalen, 918 metrów nad poziomem morza. Trasa z przewyższeniami, ze zmiennymi temperaturami. Z tego co mi wiadomo, w Eikedalen leży śnieg, także będzie to ciekawy test. Po powrocie przyjeżdżam w to samo miejsce, ładuję samochód z powrotem do 80% po to, żeby sprawdzić, ile tak naprawdę te auto realnie zużyło energii i ile za tą energię trzeba zapłacić. Samochód ma napęd na 4 koła, baterię około 88 kWh i sam jestem bardzo ciekawy, jak ten test wypadnie w końcowym rezultacie. Zapraszam na odcinek. Może zajrzymy nieco do wnętrza tego auta. Słuchajcie, tak się prezentuje wnętrze. Mamy tutaj taką półkę jakby. To jest oczywiście wszystko plastikowe. Tutaj taka imitacja karbonu, która jest też plastikowa. Dużo tego trochę piano black. Tutaj tak samo piano black. Ale muszę powiedzieć, że jeśli chodzi o fotele, to słuchajcie, to jest naprawdę bardzo dobrze wykończone. To jest naturalna skóra Nappa. Tutaj taka miękka alcantara, no i zobaczcie, ta podsufitka czarna, ona naprawdę robi robotę, dodaje takiej lekko ekskluzywności, takiego lekkiego wyglądu premium to nadaje. Nie ma niestety ładowania bezprzewodowego na telefon, jest tylko taka półeczka, na którą można sobie położyć telefon. Oczywiście mamy też dwa gniazda USB, gniazdo zwykłe na zapalniczkę, jeżeli ktoś by potrzebował. Nawiewy, sterowanie nawiewami. Tutaj mamy, teraz w tej chwili nie mogę przekręcić kierownicy, ponieważ się auto ładuje, ale mamy tutaj łopatki, możecie zobaczyć. One służą do ustawiania rekuperacji, czy też hamowania silnikiem. Drzwi, zobaczcie, boczki drzwi. Tu mamy plastik, ale tu już jest skóra. Tutaj jest tak samo ta skóra. Tutaj jest miękka alcantara. Jest oczywiście piano black i tak samo plastik. Ta rączka też tak samo jest plastikowa, ale no nie możecie powiedzieć, że tu coś skrzypi. Ta klamka tutaj od otwierania drzwi, ona jest plastikowa, ale muszę przyznać, że ten plastik tutaj wydaje się być całkiem naprawdę solidny. Ustawianie kierownicy to jest manualne i tak samo chodzi to wszystko sztywno, wszystko jest ciasne. No tutaj ten plastik trochę może, słuchajcie, nie jest doskonały, ale też nie wymagam od tego samochodu doskonałości. Jeśli chodzi słuchajcie, o multimedia, no to tutaj to jest chyba największe zastrzeżenie do tego samochodu, ponieważ one nie działają w 100% tak responsywnie, jakbyśmy tego oczekiwali od nowych samochodów. Trochę to wszystko mogłoby być, zobaczcie, widzicie ten opóźnienie? Tak samo tu teraz. Mapa już się załadowała wcześniej. Jak ona już się rozbuja, to już idzie. Najgorzej jak słuchajcie, otwieracie coś nowego, całkowicie nową aplikację. Zaraz się skończy ładowanie, mogę Wam pokazać tutaj. Tak z boku naprawdę jest wyświetlany ten status ładowania. Szkoda, że go nie ma na głównym ekranie. Wolałbym jednak widzieć tutaj niż tu z boku. Gdzieś tam zaglądać. Jeśli chodzi o kierownicę, słuchajcie, kierownica jest naprawdę bardzo fajna, spłaszczona u góry, spłaszczona na dole. Oczywiście tutaj tak samo dostajemy te wstawki piano black i tu ja myślałem, że to pokrętła
się kręcą i można nimi sterować opcjonalnie w menu i coś konfigurować. Niestety to jest tak jakby po prostu atrapa i tutaj można ten przycisk sobie po prostu przypisać, a tutaj mamy przytrzymywanie na górce. Jeżeli byśmy mieli jakąś przyczepkę podłączoną do tego samochodu, to wtedy możemy sobie dodatkowo wspomagać hamulec, tak żeby nam nie ściągała ta przyczepka w dół auta. Słuchajcie, z tyłu zobaczcie, naprawdę tutaj się do niczego nie można przyczepić. Zobaczcie, mamy z tyłu podgrzewaną kanapę, tutaj bezpośrednio na drzwiach od pasażera. Mamy tak samo podłokietnik, zabiorę tą kurtkę, żeby było lepiej widać. Podłokietnik, on jest nieduży, ale fajny. Mamy, słuchajcie, tak samo tu wykończenie, to jest prawdziwa skóra, tu jest alcantara. Można te siedzenia położyć, jakbyście musieli przewieźć, a nie, tutaj słuchajcie, nie ma dostępu, tu jest grodź, także tu nie ma dostępu, jeśli chodzi o nie można tutaj otworzyć części załadunkowej i połączyć ją z częścią kabinową, także jeśli chodzi o dłuższy przedmiot, no to będzie go być może jakoś ciężko przewieźć. Tutaj tak samo zobaczcie, na fotelu pasażera mamy sterowanie, możemy sobie położyć to oparcie, przesunąć do przodu, także jest to też na pewno fajna funkcja. Tutaj mamy z tyłu plastik, także takie zabezpieczenie, żeby te fotele się naprawdę, nawet jeżeli brudzą, rysują, żeby to było łatwo później doczyścić. Ja zdejmę tą kurtkę, pokażę Wam w całości te fotele, jak one wyglądają. No słuchajcie, musicie przyznać, że to naprawdę nie wygląda źle. To jest naprawdę zrobione wszystko ok. Tutaj tak samo nawiewy, tutaj ładowania, dwa gniazda USB na dole, jakaś półeczka i tu jakaś mała półeczka, tutaj jakieś schowki. Wejdę do środka. Ok, słuchajcie, jestem w środku. Zobaczcie, ile mam miejsca z przodu, przed moimi kolanami. Spróbuję cofnąć fotel na maksa. Ok, jest cofnięty na maksa do tyłu i zobaczcie, jeszcze mam spokojnie tutaj miejsca. Muszę Wam przyznać, że z tyłu się nieco siedzi wyżej niż z przodu, ale i tak tego miejsca nad głową jest naprawdę sporo. Bardzo komfortowo z tyłu się siedzi. Muszę przyznać, że tu jest naprawdę dobrze. Tu jest naprawdę ciekawie. Zobaczcie, tu mamy na przednich fotelach jeszcze taki bajer. Tu możemy sobie tutaj coś zawiesić. Z tyłu są ewidentnie jakieś takie gumowe jeszcze gumowe takie wstawki, które będą zapobiegały wyślizgiwaniu się czemuś. No, tak szczerze powiedziawszy, to nie wiem, do czego to może służyć, czy do kurtki, czy do jakiegoś przedmiotu przewożenia, nie mam pojęcia. Patrzcie, fotele są regulowane elektrycznie i to nie jest tylko w jednym kierunku przód, tył, ale mamy tutaj położenie oparcia, no i oczywiście część tą tutaj lędźwiową możemy ją wysunąć bardziej do przodu lub cofnąć do tyłu, także dostosować sobie w trasie, żeby plecy nie bolały. Dobra, auto się naładowało. W tej chwili jaki zasięg mi pokazuje, to 248 km. Teraz Wam pokażę w całości, jak wygląda ta kierownica. Zobaczcie, tak wygląda kierownica. Tu jest spłaszczona, tu jest spłaszczona. 284 km teoretycznie. 80%, widzicie doskonale, jest 80%. Mogę Wam tu jeszcze pokazać to na ekranie głównym. 80%, 284 km. Jeśli chodzi o status aktualnego zużycia energii, no on jest, ale on jest w formie takiego tutaj jakby wyświetlacza procentowego, charging power, i w zasadzie nie wiem, jak to zmienić, także muszę bazować tylko na tym, co jest tutaj wyświetlone, czyli aktualny status, jaki jest poziom naładowania baterii, jaki jest zasięg, a ile energii zużyje ten samochód, dowiemy się na koniec testu, kiedy przyjadę z powrotem naładować auto do 80%. Wtedy będziemy mogli mniej więcej określić, nie mniej więcej, ale na pewno z dużą dokładnością określić, ile te auto zużyło energii realnie na tej trasie. Ok, a więc wszystko przygotowane, ja ruszam w drogę i do usłyszenia za chwilę. A więc pierwsza przejażdżka to przejażdżka w tunelu z prędkością ponad 100 km na godzinę. Jak sami słyszycie, jest w miarę cicho, pomimo tej całej swojej bryły tego samochodu, jak on wygląda i tych kwadratowych wszystkich linii, stawek wystających, jakichś zaczepów, to tu jest naprawdę cicho w środku. Nie słyszę żadnej odgłosów z tyłu, nie słyszę tego pędzącego wiatru, który miałby wpadać na pakę i robić jakiś hałas. Wszystko to naprawdę, słyszycie? Brzmi naprawdę dobrze, jest naprawdę dobrze wygłuszony ten samochód.
Jak sami słyszycie, powiadomienia są irytujące, są głośne. Dostałem instrukcję, gdzie je mam wyłączyć. Powiem wam szczerze, że wszystko wyłączyłem na off i dalej one przychodzą i nie wiem, musiałbym się zatrzymać na chwilę, żeby jeszcze raz to całe menu przejrzeć na spokojnie, ponieważ gdy tylko odwrócę wzrok od drogi, to przychodzą powiadomienia, żebym z powrotem skierował mój wzrok przed siebie i no, są na tyle głośne i na tyle irytujące, że naprawdę mi się tego nie chce słuchać. Na bardzo duży plus są lusterka. Są duże, wygodne, bardzo fajnie się w nie patrzy. Widać daleko do tyłu, łącznie z całą tą paką załadunkową. Także przy zmianie pasa ruchu to jest naprawdę wygodne. Duże informacje są w lusterkach, jeżeli jest samochód obok nas, czyli że pas jest obok zajęty i w tej chwili nie możemy go zmienić. Także też fajne to, że ten kolor czerwony jest wyraźny, duży, taki informacyjny, że intuicyjny, że patrzysz w lusterko i widzisz, że nie możesz tego pasa zmienić, bo automatycznie pojawia się taki czerwony trójkąt. Jeśli chodzi o sam komfort jazdy tym samochodem i wygodę, to tak jak wcześniej pokazywałem Wam w tunelu, jest tutaj w miarę cicho i stwierdzam, nie, jednak w osobówkach jest nieco ciszej, ale dalej to jest naprawdę przyzwoita cisza, naprawdę to jest przyzwoicie wygłuszony samochód. Bardzo fajne siedzenia, nie są zbyt miękkie, twarde, dobrze trzymają. Tu się siedzi naprawdę wygodnie. Kierownica też bardzo dobrze leży w rękach i ten line assistant, ten cały pomoc przy liniach, pomoc przy prowadzeniu, nie jest też nadgorliwy. To znaczy inaczej, nie próbuję mnie kontrolować w taki sposób nachalny, że jakoś agresywnie tą kierownicą mi odbija, tylko jest taki delikatny, subtelna sugestia: słuchaj, tu jesteś za daleko, zjedź trochę bardziej do środka, w sensie zjedź trochę bardziej na swój pas, trochę za daleko wyjeżdżasz. Więc naprawdę Line Assistant bardzo mi się podoba, jak funkcjonuje w tym samochodzie. To jest na pewno bardzo duży plus. W tej chwili, słuchajcie, po tym tunelu, gdzie jechałem z prędkością tam 110-115 km na godzinę, ubyło mi 8% energii w baterii. Jakieś kolejne powiadomienie, po prostu no szał. Aha, to jest powiadomienie, że fotoradar, no to okej. Nie mam dystansu, który przejechałem w tym momencie, mam dystans, który mi został do końca, to jest 45 km, pokazuje mi około 43 minut, że będę jechał. Dalej się nie mogę przyzwyczaić co do maski, ponieważ ona, jak widzieliście na samym początku, jest taka nieco kwadratowa, te linie są takie ostre, kanciaste. Dla mnie to jest coś nowego, nie jeździłem takim samochodem nigdy z takimi kanciastymi liniami, więc ciężko mi się przyzwyczaić do tego, ale to nie jest złe, to jest dobre uczucie, to jest fajne uczucie, że takim samochodem się jedzie. Porównując to do innych pick-upów, na przykład ja miałem okazję i mam okazję dalej jeździć często Isuzu D-Maxem, także mam jakieś to względne porównanie do tego, jak się jeździ tak naprawdę pick-upem, to tu siedzi się nieco niżej. Tutaj ta podsufitka troszeczkę się kończy za daleko, także delikatnie mi przysłania tą górną część, gdzie chciałbym spojrzeć na przykład do góry. Nie wiem, po co chciałbym spojrzeć do góry, ale czasami to jest potrzebne. Na pewno, słuchajcie, jest fajnie, jak to auto się prowadzi w zakrętach i jak jest zawieszenie wybalansowane. Ten samochód nie podskakuje tak jak zwykły pick-up na jakichś takich hopkach czy też nierównościach. Ktoś, kto jeździł pick-upem, doskonale wie, o co mam na myśli. Tył zawsze jest lekki i lubi po prostu podskakiwać. Tutaj tego nie czujecie. Dodatkowo auto jest wyposażone w system, który automatycznie dostosowuje poziom tylnej osi, czyli ją podnosi lub obniża w zależności od ciężaru, jaki załadujemy. Także no słuchajcie, jest to naprawdę dość zaawansowany pick-up. Te samochody KGM Musso wychodzi w 3 różnych wersjach. Jest to 2-litrowym silnikiem benzynowym, 2,2 litra silnik diesla o mocy ponad 200 koni. No i teraz właśnie ten, który testuje, silnik elektryczny. Jedynym konkurentem, który mi przychodzi do głowy dla tego samochodu, to jest Maxus T90.
I to jest samochód, chiński samochód elektryczny, który jest też pick-upem. I słuchajcie, teraz powiem Wam coś, co będzie być może Was naprawdę zaskoczy. Otóż KGM Musso jest tańszy i to dużo tańszy od chińskiego pick-upa, gdzie mają porównywalną baterię. Tamten ma chyba 88, ten ma 80, jak wspomniałem na początku 88, troszeczkę się przejęzyczyłem. Ten ma 80, baterię 80 kWh. Moc jest podobna, tylko że ten jest wyposażony w napęd na 4 koła. Maxus ma napęd na tylnią oś. Moim zdaniem, jeżeli się robi pick-upa, no to wiadomo, że automatycznie pick-up jest takim autem, gdzie potrzebujecie, żeby miał napęd na 4 koła i to jak najlepszy, w jak najlepszym wydaniu, ponieważ czy to śnieg, czy to błoto, czy to jakaś droga pod górę, nie wiem, szutrowa, lekko ośnieżona, lekko oblodzona i potrzebujecie tego napędu na 4 koła, bo chcecie tam wjechać, czy chcecie coś pociągnąć, coś no niedużego, ale jednak to ten napęd na 4 koła, no jakby obligatoryjnie moim zdaniem musi być w pick-upie, a im lepszy, tym pick-up bardziej na pewno cenniejszy i w sensie takim, że godniejszy rozpatrzenia. Cena za ten samochód, za ten elektryczny pick-up w Norwegii, powiem Wam teraz po norweskich koronach, to jest 400, około 80 tysięcy koron, natomiast Maxus kosztuje około 600 tysięcy koron. Więc sami zobaczcie, jak duża różnica jest w cenie pomiędzy tymi dwoma samochodami. Wiecie co? Największy problem z tym samochodem mam taki, że nie wiem, jak sklasyfikować, dla kogo jest ten samochód. Teoretycznie mamy tutaj tylnią kanapę i miejsce na 5 osób, bardzo wygodne prowadzenie, bardzo wygodne wnętrze, porównywalne do samochodu osobowego. Jadę już tym samochodem jakiś czas i naprawdę bardzo wygodnie mi nim się jedzie. Porównałbym komfort i wygodę do osobówki. Mimo to mamy pakę załadunkową, która oferuje nam, no, nie jest to jakiś potwór, nie jest to jakieś duże miejsce załadunkowe, mimo to wszystko możemy tam włożyć do 800 kg, ale jeżeli to miały być pick-up, powiedzmy dla kogoś, kto prowadzi jakieś usługi w budownictwie, bądź też w jakimś branży związanej stolarskiej, gdzieś, gdzie potrzebuje zapakować tych narzędzi pełno i przewieźć coś na przyczepce, no to tutaj mamy pewne ograniczenia, bo całkowity ciężar łącznie z przyczepką to 1800 kg, który możemy zapiąć tutaj do tego samochodu i holować. Więc wiecie, to jakiś skuter wodny, jakaś łódka, nieco cięższa, ale tak naprawdę chyba Tesla może mieć na przyczepce, znaczy całkowita masa, którą można holować z przyczepką, to 1500 kg, więc tutaj tylko 300 kg różnicy. Więc bardzo ciężko mi sklasyfikować to, dla kogo tak naprawdę ten samochód jest. Wydaje mi się, że jakiś, nie wiem, słuchajcie, jakiś drobny przedsiębiorca, który potrzebuje zarówno mieć dużo miejsca, przewieźć czasami rodzinę, ale też w większości używa ten samochód tylko i wyłącznie jako samochód służbowy, gdzieś jedzie, coś musi załatwić, czasami musi coś cięższego zabrać, coś, co wymaga takiego przewozu, gdzie nie chciałbyś tego ładować do środka, a po prostu jesteś w stanie sobie to wrzucić na pakę i z tym jechać, więc myślę, że gdzieś taki target tego klienta bym ja to widział, ale jeżeli Wy macie jakiś pomysł na to, oczywiście napiszcie, po co komu taki właśnie pick-up. Jestem ciekawy Waszych komentarzy. Auto naprawdę fajnie się prowadzi. I to nie mówię tego jako tekst sponsorowany, tylko to jest moje czyste naprawdę wrażenie, odczucie z jazdy. Jadę w tej chwili 95 km na godzinę. Słuchajcie, drogami, gdzie są serpentyny, gdzie są zakręty, gdzie są wzniesienia i zjazdy, podjazdy. I muszę Wam szczerze powiedzieć, że jestem zszokowany lekko, jak to auto fajnie wchodzi w zakręty. Nie wiem, czy to jest kwestia tego Line Assistant, ale jestem pod mocnym wrażeniem, jak bardzo lekko kierownica w nim chodzi i mimo to nie jest tak lekko, słuchajcie, jakbyście sobie wyobrażali, nie wiem, w trybie miejskim, jak jeździcie jakimś samochodem miejskim i tam lekko kierownica chodzi. Nie, ona po prostu fajnie wchodzi w zakręt
mimo że są tutaj nierówności na tej drodze, ta droga jest popękana, to auto naprawdę czujesz te auto, jak nim jedziesz i czujesz, co będziesz robił, i auto wyczuwa też chwilę przed tobą, w jaki sposób chce się ułożyć do tego zakrętu. Powiem Wam szczerze, że ono naprawdę, mimo że to jest pick-up, to absolutnie czuję się, jakbym jechał, nie wiem, zwykłą osobówką, i to fajną osobówką. Serio. Okej, pierwszy etap za mną. Jestem w Wejkedalen. Jak widzicie, za mną jest pełno śniegu. Stok narciarski czynny. Wszyscy idą na narty, już też wracają z nart, już późna pora. Idę zobaczyć w samochodzie, ile zużyłem energii i jak to wygląda po pierwszym odcinku. A więc po pierwszym etapie, czyli pierwszym odcinku mojego testu, pozostała ilość baterii to jest 53%. Zasięg, który mi pokazuje auto w tej chwili, to 192 km. Więc nie jest źle. Spodziewałem się, że będzie trochę gorzej. Po pierwszym etapie drogi, po pierwszej tej połowie drogi, zostało mi tyle samo mniej więcej baterii wtedy, co w Skodzie Elroq. Więc muszę Wam powiedzieć, że to wygląda całkiem dobrze. Tak wygląda przód auta, to już wcześniej pokazywałem. Przejdziemy się trochę zobaczyć na zewnątrz. Zobaczcie, byliśmy tutaj 3 tygodnie temu i tu w zasadzie nie było śniegu. Pamiętacie, jakie tam były puste place, tam nic nie było. Dzisiaj tu mamy stok narciarski, który jest czynny. Nie wiem, czy widać te światła, które podświetlają cały stok narciarski. Zobaczcie, jakie hałdy śniegu tutaj przede mną. Samochodów już jest mało. Wszyscy się zbierają do domu, już jadą. Spójrzmy jeszcze na te auto. Tak wygląda samochód. Podoba mi się, słuchajcie, ta listwa świetlna z przodu. Nie wiem, to auto mi przypomina nieco Toyota Hilux. Jest niby wysoki, niby to pick-up, ale też zgrabny. Najciekawsze jest to, zobaczcie, jeżeli spojrzycie na samochód, to na ten samochód z tej strony i zasłonicie ten kawałek, co Wam to przypomina? To jest nic innego jak KGM Torres. Tylko że właśnie z tą przestrzenią załadunkową, którą tu mamy. Zobaczymy, jak ona się otwiera. Mamy automatyczny zamek, czyli nie jest to zamek typowo mechaniczny. Mamy, słuchajcie, tutaj cup holdery. Możemy sobie coś tutaj położyć, postawić kubek. Tutaj mamy zaczep. Tu mamy światło nawet. Słuchajcie, luksus. Żeby nie było. Słuchajcie. No, na klapie można stać. Myślę, że to auto idealnie się wpisuje w te warunki, w których jesteśmy. Właśnie stok narciarski, chcecie wrzucić narty, macie mokre ubrania, nie chcecie wrzucać tego do środka, wrzucacie właśnie tutaj i sprawa załatwiona. Ruszam z powrotem. Zimno tu jak nie wiem co. Właśnie temperatura, słuchajcie, jaka jest temperatura? W tej chwili, słuchajcie, tu jest minus 1 stopień, ale jest naprawdę zimno. Czuć, jakby było z minus co najmniej 4-5 stopni. Ja pakuję się, wracam z powrotem na ładowarkę, zobaczyć, ile tak naprawdę energii to auto zużyło w tej podróży. Okej, słuchajcie, podsumowując tą część samego doświadczenia z jazdy tym samochodem, bo jeśli chodzi o część zużycia energii, to jeszcze przyjdzie na to czas przy ładowarce, ale tutaj te same doświadczenia, ten sam experience, jeśli chodzi o jazdę tym samochodem, jest naprawdę na bardzo duży plus. Dawno, ale to naprawdę dawno nie jechałem, albo inaczej, tak dobrze mi się nie jechało samochodem.
w tych wszystkich testowanych samochodach, które testuję, są jedne lepsze, drugie gorsze, wiadomo, jak każdy samochód. Jednym się jeździ lepiej, drugim się jeździ gorzej. I oczywiście to są subiektywne odczucia, bo to, co na przykład mi nie pasuje, to komuś innemu będzie bardziej pasowało. W każdym razie, jeśli chodzi o ten samochód, naprawdę bardzo mi się podoba, jeśli chodzi o prowadzenie, jeśli chodzi o takie ogólne doświadczenia z jazdy, to są według mnie na wysokim poziomie. Są oczywiście pewne mankamenty, na przykład ta skrzynia załadunkowa cała z tyłu, troszeczkę można o niej czasami zapominać. Te lusterka są ogromne, faktycznie, tak jak powiedziałem na samym początku, duże, dostosowane. Mimo to wszystko czasami, jeżeli wrzucasz wsteczny i chcesz jechać do tyłu, możesz zapomnieć o tym, że jest ta skrzynia. Na szczęście jest bardzo dobra kamera, dość wyraźna, z dużą rozdzielczością, która Ci uświadamia, czy też inaczej, może inaczej Ci nie uświadamia, ale pokazuje Ci dokładnie szeroko na całym ekranie, ile masz tego miejsca, także nie trzeba się zbytnio jakoś odwracać, bądź też na lusterka patrzeć. To jest naprawdę dość wyraźnie, dość czytelnie wszystko pokazane na tym wyświetlaczu. Ok, moi drodzy, dojechałem na miejsce. Na teraz mam 35% baterii, pokażę Wam, 35%. No i idę podłączyć samochód i zobaczymy, ile uda się upchnąć tej energii z powrotem do tego auta. Słyszycie? Po prostu ten samochód jest niemożliwy. Dobra, ładowarka się uruchamia. Słuchajcie, fajnie jest to, że tutaj nie mamy żadnych elektrycznych klapek, tak jak Wam pokazałem. Mamy tutaj ręczną klapkę. Znowu, po prostu ten samochód wydaje z siebie tyle powiadomień. I zobaczcie, nawet klamki też tutaj nikt nie próbował tworzyć koła na nowo, tylko wszystko sprawdzone. Sprawdzone elementy, sprawdzone metody. Ładuje się samochód. Sprawdzone elementy, sprawdzone metody. To, co się sprawdzało zawsze do tej pory, tak samo zastosowano. Nie próbowano niczego zmieniać na siłę. A więc tak, moi drodzy, ten samochód ma baterię 80,6 kWh LFP typu Blade od BYD. Zasięg WLTP kombinowany w tym samochodzie to jest 379 km, zasięg WLTP na mieście 466 km, napęd AWD, 2 silniki. No i taka ciekawostka na koniec, nie tyle co ciekawostka, ale taka informacja już bardziej dla wszystkich, którzy mówią, bo ostatnio widziałem, często pojawiają się pod moimi filmami, szczególnie na TikToku, komentarze: a co po 160 000 km z baterią? Wiecie, ile kosztuje bateria? I tak dalej, i tak dalej. No to więc macie tutaj, słuchajcie, gwarancja na baterię w tym samochodzie, 10 lat gwarancji lub 1 000 000 kilometrów. 1 000 000 kilometrów, słuchajcie, także no ktoś, kto daje 1 000 000 kilometrów gwarancji, no nie jesteście w stanie wyjeździć chyba 1 000 000 kilometrów w ciągu 10 lat, także mogliby dać nawet i 5 milionów kilometrów, wydaje mi się, i jakby to nie zmienia już w ogóle totalnie faktu, to tylko jest taka liczba, która fajnie brzmi i ładnie wygląda w tabelce. Natomiast te 10 lat to jest naprawdę bardzo dużo, jeśli chodzi o gwarancję, a gwarancja na cały samochód to jest 7 lat lub 150 000 kilometrów. Także tak to wygląda, jeśli chodzi o tabelki i zestawienie w tabelkach. No dobra, słuchajcie, właśnie się rozłączyła ładowarka. Jest 80% naładowane. Ładowarka się zatrzymała i czytam wyniki na bieżąco. Czyli tak, słuchajcie, dostarczona energia 39,3 kWh. Średnia moc, z jaką się ładowałem, to 64,41 kW. Maksymalna moc to była 84,84 kW. Bateria przy rozpoczęciu 34%, bateria przy zakończeniu 79%, ale jakby z tej aplikacji ja nie bazuję, tylko bazuję na tym, że ustawiam na samochodzie po prostu zawsze 80% i czekam aż do odcięcia, aż ładowarka przestanie ładować, także auto zatrzymuje ten poziom naładowania, nie ładowarka, bo ładowarka być może źle może szczytywać. Jeśli chodzi o krzywą ładowania, to wszystko wkleję Wam
tutaj z boku. Jeśli z takich ciekawszych rzeczy, no to koszt 211 koron. 211 koron za ładowanie. Także to by było na tyle. Jeżeli Wam się podobało, no to oczywiście zostawcie jakiegoś suba, zostawcie jakąś łapkę w górę. Pozdrowienia, cześć, trzymajcie się.